Hej, witam wszystkich, z tej strony Razym i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi Upadły Zakon. No i w ostatnim odcinku dolecieliśmy tutaj na Kashyyyk, planetę Wookiee, ojczystą planetę Wookiee, ukradliśmy AT-AT, no i dotarliśmy tutaj do bazy, no i teraz musimy ocalić Wookiee z więzienia, no i spotkać się z Saw Gerrerem w pewnym punkcie, no i zdobyliśmy też oczywiście podwójny miecz świetlny, nową zabawkę, dobry mieczyk na dużej ilości wrogów, no i zobaczmy jak to wygląda na mapie. Musimy przejść sobie tutaj i nasz cel jeszcze nie jest pokazany, ale no gdzieś tam będziemy przechodzić, czyli mamy tak naprawdę jedną drogę. Mamy też jakieś zapasy, które możemy sobie teraz zeskanować. Co to? Jakiś składzik broni. Imperialne motacze ognia zmodyfikowano tak, aby jeszcze skuteczniej wypalały florę i faunę planety Kashyyyk. Czyli w skrócie jakieś miotacze ognia, co tylko pokazuje, że tutaj na tej planecie już spotkamy imperialnych szturmowców, którzy będą mieli miotacze. Tutaj mamy przejście, gdzie tutaj nie przejdziemy, tu jest takie pole energetyczne i później będziemy mieli też zabawkę, która to nam otworzy, ale w tym momencie nic tutaj nie zrobimy, także idziemy dalej. So jest pewnie po drugiej stronie. Idziemy tędy. Widzicie, jest tutaj taka śmieszna małpka na górze, one nam nic na szczęście nie będą robić, ale jak widzicie przejdziemy sobie tutaj. I właśnie tutaj nic niestety nie zrobimy, bo czegoś nam brakuje. BD nie ma jakiejś zabawki Tędy właśnie nie swojej. przejdziemy. No Może dokładnie. jest tu coś, co nam pomoże. I właśnie możemy na mapce sobie zobaczyć, co tam jest potrzebne. No tak naprawdę mamy jedno przejście tylko możliwe, więc nie jest to jakieś super trudne. Wiadomo, którędy mamy iść, także przechodzimy tutaj. I od razu poznamy sobie lokalną florę tak naprawdę. Florę i faunę Może są tutaj tam na jakieś planecie. części? Jeśli macie arachnofobię, to tutaj zalecam uważać. Bo tutaj właśnie na nas skakuje taki pajączek. Jeszcze mnie tutaj kurczę zjadł. On generalnie jest fajny, bo można go zabić jednym ciosem, jeśli się go idealnie trafi. O, właśnie teraz. Także walka z nim jest dość prosta, jeśli nie będziemy zbytnio szarżować i będziemy czekać, no bo on potem robi taki potężny atak, który jak sparujemy, Dzięki, BD-1. no to tak naprawdę na hita pada. Nazywa się on Wyszok. O, jakiś pająk w skrócie. Zaatakuj od tyłu, gdy stworzenie jest zajęte inną ofiarą. Sparuj atak z doskoku, aby szybko go powalić. No także widzicie, taka taktyka. Ja generalnie ją polecam, bo no daje to dość duże możliwości tak naprawdę, jeśli tak zrobimy. No i dobra, możemy zainstalować ulepszenie kolejne do BD. Także róbmy to. Ile prądu z siebie wykrzeszesz? Ten transformator pozwoli ci przeciążać obwody. No i mamy nową zabawkę, czyli właśnie przeciążenie. Możemy włączać i wyłączać urządzenia elektryczne. Także teraz już dokładnie w tamto miejsce przejdziemy, gdzie ostatnio byliśmy. I teraz jak podejdziemy do takich właśnie sterowników, naciśniemy R, Spróbujmy. to się to przełączy. No i dobra, możemy odciąć zasilanie. No tylko jak widzicie, no w drugą stronę się na razie i tak nie dostaniemy, czyli tam do tego sekretu. Do tego sekretu będziemy musieli wrócić później, na razie idziemy sobie tędy. I tutaj właśnie teraz nam się ścieżka odblokuje. Także dawaj BD. Trzeba prądu. No i dobra, zamkniemy sobie to w tym miejscu. No i możemy przeskakiwać. Tutaj mamy kolejne takie żuczki, bym powiedział, świecące. Także wchodzimy na nie. One są bardzo proste, one padają na hita. Praktycznie. Jedyny problem jest z nimi taki, że one lubią bardzo wybuchać. No akurat chyba teraz obydwa spadły w przepaść, więc no nie pokażę wam tego. Niestety, spadły sobie chłopaki, więc nie zaskanujemy ich. Ale one właśnie lubią bardzo wybuchać, więc tutaj jeśli o to chodzi, to trzeba troszeczkę uważać na nie. I już mamy tutaj żołnierzy Saw Gerrera, no i samego też Saw Gerrera zaraz tutaj na górze spotkamy. No i zobaczymy jaki jest plan, co on nam powie. Hej, Rafineria żywicy Imperium na wprost. po co Imperium potrzebuje tyle żywicy? Po nic dobrego. Robią z niej groźną substancję i chcą szybko zwiększyć jej produkcję.
Zatrzymajmy ich. Taki jest plan. Nie znamy ich zamiarów. Za bardzo się rozproszyli. Ta odzyskana mapa to dowód. Trzymaj, mały. Te rafinerie pełnią rolę obozów jenieckich. Wycinaczami odwrócimy ich uwagę. A ty weź miecz świetlny i uwolnij tych łukich. Potrzebujemy ich w walce z Imperium. Zrozumiano. Uważaj tam na siebie. Słyszysz? Chcę, żeby mu pomóc. Chodź, mały. No dobra, także widzicie, mamy zadanie. Tam się już nawalają. A my musimy iść tutaj w prawo i przejść aż tutaj kawałeczek. I uwolnić łukich. No, jak widzicie, droga czeka nas dość daleka. Tam już się rebelianci strzelają z Imperium, odwracają uwagę. Mamy przejść kompletnie inną stroną. Nie musimy iść tędy, ale zanim to zrobimy, jeszcze tutaj możemy sobie zejść, bo tutaj, jak widzicie, jest echo mocy do wyczucia. Także wyczujmy. Martwy. So go zabił. Jest naprawdę bezwzględny. Okej, zasadzka Gerery. Ten szturmowiec został bezwzględnie zabity przez Sołgarę. Lepiej nie zaś mu za skórę. No, mówisz to, Kal, jakbyś ty tutaj nie mordował tych szturmowców z zimną krwią, ale no, niech ci będzie. I dobrze, idziemy sobie tutaj. Używamy pchnięcia, przechodzimy dalej. Widzicie, są jakieś żuczki, które nam tutaj rozjaśniają też drogę. I jesteśmy tam, musimy dojść. No jak widzicie, potężna rafineria. I mamy też miejsce mocy, oczywiście sobie zmedytujemy. Odpocznij, mamy 2 punkty umiejętności, czyli dość fajna ilość, na pewno sobie jakoś fajnie to wykorzystamy. I co my tu mamy tak naprawdę w tym momencie? Przytrzymaj spowolnienie, pozwala spowolnić wszystkich wrogów wokół niego. Bardzo fajna zdolność. Przytrzymaj pchnięcie, pozwala odpychać grupy wrogów i trącać przeciwników z równowagi. I tutaj mamy jeszcze jakieś miecze świetne, na przykład jest opóźnienie zamachnięcia, zaatakowanie po szybkim uniku. Szczerze wam powiem, że weźmiemy sobie... Okej, to jest za 1 punkt umiejętności. Pchnięcie mocą. To powiem wam, że to pchnięcie mocą jest na razie na pewno fajniejsze niż to grupowe spowolnienie. Przynajmniej ja z tego grupowego spowolnienia rzadko korzystałem. Ale grupowe odepchnięcie, no to bardzo dobra sprawa. I zwiększa dystans pokonywany przez Kala w trakcie skoku. Zaatakowanie po szybkim uniku umożliwia Kalowi wykonanie błyskawicznego kopnięcia. No, to się może nawet czasami przydawać, więc weźmy sobie na razie to. Taki kopniaczek. Wiadomo, uniki są dość ważne, więc jak go zrobimy, no to można jakoś tam fajnie odpowiedzieć. Raczej rzadko to będziemy wykorzystywać, ale myślę, że będzie okazja. No i dobra, ruszamy dalej. Możemy sobie opuścić drogę. No i się wbijamy na szturmowców. Patrz, włączył się jeden z wycinaczy. Przeprowadzają jakieś próby? Może. Powinniśmy to zgłosić. To by było wbrew protokołowi. Ewentualne zakłócenia powinny być zgłoszone przez ich oddział. Tak, lepiej trzymać się procedur. Myślę, że ich oddział... Tamten oddział nie jest w najlepszej kondycji aktualnie, tak zresztą zaraz jak wy... Skupić się na celu. O, już mnie widzą. Śledzę cel. Ała, mnie trafili. Dobra, mamy podwójny miecz świetny, trzeba go wykorzystać. No i widzicie, naprawdę ten podwójny miecz świetny bardzo fajnie odbija te pociski, jest to bardzo przyjemne. Tutaj sobie pójdziemy w prawo, tutaj będzie jeszcze kolejne echo mocy. Także generalnie no, trzeba sobie wypatrzeć, który styl jest dobry na których To przeciwników. zostało po łukich. Mieli tu kryjówkę, kiedy walczyli z Imperium. Okej, tutaj chyba się nic nie dowiemy. Hełm łukich pozostawiony w kryjówce wykorzystywanej przez ich wojowników. No dokładnie. No i musicie przyznać, że no tutaj znaczy inaczej, no raczej trzeba sobie dopasować jaki styl walki jest dobry do których przeciwników, no ale to też nie jest specjalnie jakieś trudne. No siema. Dlatego, że podwójny miecz świetny, dobry na wielu przeciwników, pojedynczy na pojedynczych i na bossów generalnie pojedynczy jest lepszy. No bo na tych to zobaczcie, jak to dobrze działa. Tak naprawdę, no super wchodzi. Ale na przykład ze szturmowcami czystki, tymi czarnymi, już sobie tak nie zawalczymy fajnie. Nie dasz rady nam wszystkim. Tutaj oczywiście widzicie, ten nie podchodzi, bo tutaj kolega za rogu się na nas, że tak powiem, czeka. I teraz na tego już weźmiemy pojedynczy. I go mamy. Szybko, sprawnie, przyjemnie.
Tutaj oczywiście droida już oszczędzimy. Możemy sobie przejść tam, bo tam jest miejsce mocy, że po prostu będziemy mieli krótszą drogę do przejścia. O, nie wiem, czy ja zdążę przeskoczyć. Dobra, zdążyłem w ostatniej chwili. I po prostu możemy sobie tutaj odpocząć, żeby mieć krótszą drogę tak naprawdę. Ja tutaj odpoczywać nie będę, bo dużo życia nie straciłem. A też nie chcę ze wszystkimi szturmowcami walczyć. Plus tutaj zaraz będziemy mieć walkę ze szturmowcem czystki, który ma taką podwójną pałkę. Także będziemy walczyć. Na niego polecam pojedynczy miecz świetny. No i zaczynamy. Tak naprawdę on tutaj już czeka na nas. Jedi, to po to się szkoliłem. No i zaczynamy. Generalnie bardzo łatwo go tutaj widzicie zrobić, bo wystarczy go ładnie sparować. Oj, widzieliście, nawet użyliśmy tego kopniaka już nawet drugi raz. Ała. No, ten atak jest akurat mocny, ale tak naprawdę spowolnimy go już. I tyle z niego. Przed dalej! Chyba Też to widzieliście... utknąłeś. Naprawię to. Nigdy nie widziałem takiego szturmu. Dzięki, zaraz cię wyszukamy do końca, tylko mamy tutaj szturmowcy czystki z piłką energetyczną, zdolnik do kontrataków po sparowaniu ciosu, zachowaj czujność, odsłaniają się na chwilę po zakończeniu ataku kombinacyjnego. No jak widzieliście, najlepiej to sparować jego 3 ciosy i wtedy się z nim bawić. No te szturmowce nie są jakoś super też potężne, ale na pewno są większym wyzwaniem niż zwykłe szturmowce, więc tutaj trzeba troszeczkę się już napocić z nimi. Musisz uwolnić łukich z cel. Nie zwlekaj, Jedi. Szyb otwarty. Leć! Dzięki Soul za pomoc, także ruszamy dalej. Jak coś, to ten szturmowiec oczywiście też się odradza, więc jeśli chcecie sobie na nim podekspić troszeczkę postać, tutaj w tym momencie też jest taka opcja. Także można sobie tą walkę w nieskończoność wczytywać. A my teraz przechodzimy. Trochę ciasno, co, Billy? Jak widzicie, lokalna fauna się raczej buntuje. Tutaj jeśli chodzi o... Tutaj nie podoba mi się to, co szturmowcy robią. Ja wcale się nie dziwię. I mamy tutaj nowych szturmowców, jak widzicie. Szturmowców Rób sobie te uniki, nie odpuszczę. z miotaczami ognia, to na nich trzeba troszeczkę już bardziej uważać. Jak widzicie, i mamy poradnik do nich. Znajdź sposób na wymanewrowanie go. Jego broń wymaga chłodzenia po użyciu, wykorzystaj to, aby skrócić dystans i zaatakować. Tak to generalnie wygląda. Nie będzie dużo tych przeciwników, więc myślę, Musimy że zhakować te drzwi. nie ma jakichś specjalnych metod na nich. Raczej są dość prości. No generalnie warto, myślę, pchnięcie mocą używać, żeby wbicie w ścianę, wtedy im ten plecak będzie i co płonął tam i mogą było? wybuchnąć. Dobra, w międzyczasie zdobywamy nowy materiał na miecz świetlny i tutaj jeszcze jest jedna skrzynka. I tutaj co mamy? Tutaj mamy nową skórkę do BD-1. Taką czarną, całą. No myślę, że okej, możemy sobie zmienić, dlaczego by nie. Ej, BD-1! Możemy sobie sprawdzić jeszcze na mapce, jak tutaj wygląda ten teren. No generalnie mamy tylko jedną opcję. Musimy coś zrobić z tym sprzętem, żeby pojechał dalej. Także wdrapujemy się. A dawaj Kal. I tutaj widzicie, możemy użyć nowej zdolności BD-1, żeby to aktywować. Dobra. I generalnie musimy z tego zejść. I teraz nam się odblokowała droga. Jak widzicie. A, skrót. Dlatego chciałeś to przesunąć. Nie miałeś pojęcia o tym przejściu, co? Chciałeś uruchomić wycinacz. No oczywiście, że nie miał pojęcia Kal. Ale my mieliśmy dzięki temu, że na mapce wszystko pisało, więc wiedzieliśmy więcej. Tutaj sobie zatrzymałem w idealnym momencie. To akurat nie mieliśmy jak przejść. I dobra, i tutaj możemy sobie odpocząć. Także odpoczywamy generalnie. Niech nam się zregeneruje życie. I tutaj niedługo będziemy mieć pierwszego mini-bossa w tej lokacji, który jest oczywiście opcjonalny, bo będzie to lokalny potwór, z którym będziemy mogli tutaj zawalczyć. Także zaraz na niego podejdziemy. Tylko wpierw, jak widzicie tutaj, no nawalają się dalej szturmowcy. Możemy zobaczyć, jak tutaj ta walka pójdzie, nie musimy się tak naprawdę wbijać. Widzicie, szturmowcy sobie nawet dobrze radzą. Dobra, teraz możemy wejść. Tak naprawdę.
Dobra, tego... A, ja pewnie trafił. Pomóżcie, błagam! Dobra, ten wybuch. Dobra, wyleczmy się. I wszyscy zginęli, jak widzę. No i fajnie się udało. I mamy nowe nasiona też do terrarium, Bonshir się nazywają. No i fajnie. Tutaj też jest taki fajny moment, żeby sobie expić, bo te pająki dość dużo dają, one też tutaj się w nieskończoność oczywiście odradzają. A, no dobrze. Znalazłeś coś, BD-1? Mamy nowy materiał na miecz świetlny i my sobie wrócimy tutaj do góry. Nie będziemy na razie jeszcze odpoczywać w tym punkcie, tylko pójdziemy oczywiście tędy, bo tutaj zaraz będzie taka jaskinia i tam będziemy mogli sobie z tym minibossem zawalczyć. To będzie dokładnie taki sam pająk jak te, z którymi walczyliśmy, tylko będzie to pająk albinos, po prostu będzie cały biały. Czy jest jakimś wyzwaniem? No przekonamy się oczywiście jak mi pójdzie, ale generalnie chyba nie miałem z nim nigdy jakichś większych problemów, więc mam nadzieję, że sobie tym razem też poradzimy. Możemy tutaj jeszcze wyczuć echo, czy to będzie jakiś sekret. Esencja mocy, spoko. Patrol do bazy. Mamy tu kolejne naruszenie. To chyba jakaś pajęczyna. Ej, kto to? No jak widzicie, już nam to dużo mówi, patrząc nawet po tym, ile tu jest kał szturmowców. Mamy też atak Wyszoka. Imperialnym szturmowcom wyznaczono zadanie odpierania ataków miejscowej flory i fauny, napotkali opór, na który byli nieprzygotowani. A, no dobra. No i tutaj zaraz na dole będzie ten pajączek, także Znalazłeś coś, BD-1? bądźmy przygotowani. Mamy też nowe poncho. O, to trochę ładniejsze. Takie w stylu troszeczkę szóstej części Gwiezdnych Wojen, kiedy tutaj na Endorze oczywiście się akcja rozgrywała. No dobra, to wchodzimy. I już mamy pająka. Generalnie staramy się mu wejść na plecki. Aj, tutaj mnie akurat trafił. Ojej, tu też mocno oderwaliśmy. Akurat coś stwierdził, że będzie robił cały czas potężne ataki. Dobra, wchodzimy na plecy. Dobra, spowolnimy go. Mocno dostał. Ja też mocno oberwałem, ale jeszcze żyjemy. No i mamy go. No, straciliśmy dwa stymy, ale raczej bez problemu go pokonaliśmy. No i to tyle, BD go nawet nie będzie skanował, mamy Wyszoka Albinosa, od razu dostaliśmy poradnik taktyczny, podatny na ataki od tyłu, można blokować ugryzienia. No, dużo nam to nie powiedziało, a tutaj zobaczcie, mamy biedne droidy, które no niestety nie przeżyły, więc sobie BD to zeskanuje. Sprawdzam. I to było z czasów jeszcze bitwy o Kaszek, czyli tej trzeciej części Gwiezdnych Wojen. Początki droidów bojowych BD-1, które podczas wojen klonów szturmowały Kashyyyk po stronie separatystów. Separatyści przegrali bitwę, Republika została przekształcona w Imperium, a wojny klonów dobiegły gorzkiego końca. No, trudno się mówi, co zrobić. Szkoda troszkę BD-1ów, bo naprawdę fajne droidy z sympatycznym głosem. No ale niestety nie mamy tu już ich. Tutaj możemy sobie wejść do góry. W sobie nie pamiętam, co tutaj będzie. To chyba będzie przejście, które nas w tym momencie nie będzie interesować. Ale sprawdźmy to. Aha, nie, weszliśmy sobie tutaj na górę. No to może być w sumie. Wyszłoby na to samo. My oczywiście chcemy zejść sobie tutaj teraz na dół. Zastanawiam się, czy odpoczywać, ale może przeżyjemy bez takiej potrzeby, żeby tutaj sobie odpocząć jeszcze przy punkcie medytacyjnym. Więc przechodzimy dalej. I okej, tutaj nic nie mamy, także idziemy sobie tędy. Rozmawiałem z kapitanem. Nadchodzą. Zaczyna się. Przynajmniej mamy lepszą pozycję. Co to było? Kolejny wycinacz. Zgłaszam aktywny wycinacz w pobliżu celu. Potrzebne wsparcie. Przebija się i wszystko niszczy. No, chyba się mnie nie spodziewają, chłopaki. To zaskoczmy ich trochę. Trzymać szyk. Dobra, tam jeszcze mamy strzelających, 3 sztuki. Wycofuję się. No i tyle. Tyle tak naprawdę było ciekawego. Tutaj jest mój znienawidzony fragment, muszę wam powiedzieć, z tej gry, czyli żeby to zatrzymać i przeskoczyć przez to. Zawsze tutaj zdarzało mi się, że spadałem jakoś tak, że nie udało mi się tego przeskakiwać. No dobra, akurat teraz się udało czysto, więc spoko. Więzienie już blisko. Dobrze. Wezwę
wezwania imperialnych są nadawane na całej planecie. Jeśli nie dotrzecie do więzienia, Damy radę, słowo. Oczywiście, że damy radę, możemy tutaj odpocząć. Także odpoczynek. I ruszamy zaraz dalej. Jeszcze możemy podejść tutaj w lewo, tylko tutaj chyba tych drzwi z tej strony nie otworzymy. Ani drgnąć. Dokładnie. No to nie pozostaje nam nic innego jak przechodzić tędy. Jedi będzie tu lada chwila. A nasze wsparcie? W odrocie. Świetnie. Co? Im mniej się tu pałęta, tym lepiej. Teraz możemy tutaj, jak widzicie, jest czarny szturmowiec i jakiś zwykły szturmowiec. Możemy tu zrobić fajną sztuczkę, to znaczy podejść szybko do tego szturmowca i go zrzucić stąd. Też to widziałeś, prawda? I zobaczcie, i nie ma chłopaka. Ups, tylko tu jest ich troszkę. Zabić go wreszcie. Nie ociągać się! Dobra, załatwmy tego. Nie dać się zabić. I ten też. Także taka fajna sztuczka. Można ją powtarzać teraz w tym momencie. Okej, winda nie działa, z tego co widzę. Trzeba prądu. No dokładnie. Można to teraz powtarzać, bo później tego szturmowca już tutaj nie będzie. Więc póki co jest taka spoko opcja. Tutaj sobie otworzymy. A nie, jednak otwarte, odblokowany skrócik. Pójdziemy od razu z drugiej strony, sobie odblokujemy kolejne echo mocy. Jak widzicie, jakaś obroża na łuki, która miała pewnie ich blokować. Obroża niewolnicy łuki. Obroża właśnie niewolnika. Zniszczona obroża niewolnika została rozerwana przez łukiego, który ją nosił. Gdy odzyskał wolność, przepełniała go radość i gniew. No troszkę się im nie dziwię w sumie. Okej. I możemy sobie jeszcze przejść tutaj. No, Kal, ale żeś dziwnie na to wskoczył, zamiast od razu do góry, to gdzieś tam na dół. No, ale spoko. Tutaj sobie rozwalamy troszkę roślinności. I to tylko po to, bo tutaj tak naprawdę możemy iść w lewo, ale tutaj na razie będzie dostęp do krainy cieni. My tam na razie nie będziemy iść, dlatego że tam i tak nie przejdziemy, bo będzie ta ścieżka zablokowana póki co. Ale możemy sobie zbadać tego żuczka i zbierzemy też kolejny sekret. Co to? Tu mamy właśnie żółg ogniowy. Latający szkodnik łatwopalnym odwłoku. Nastąpi jego samozapłon, gdy znajdzie się blisko lub zginie. Jeszcze taka sytuacja. Okej, i tutaj możemy zlecieć w dół. Nie jestem pewien, czy to tutaj tą drogą powinienem iść. Przyznam wam szczerze. Chyba bardziej tutaj, bo tam w dół to się dostaniemy właśnie do tej krainy cieni. O, i mamy też kolejnego nowego przeciwnika. Takiego, ja go nazywam jednym z trudniejszych przeciwników. Patrzcie, co on robi. Potrzebuję pomocy! Taki ślimaczek, ale naprawdę mocno bije. Ale mamy go. Bidi byś wpierw tego ślimaka wziął, a potem dopiero skrzyneczkę. No ale dobra, już niech będzie w tej kolejności. Znalazłeś coś, BD-1? Okej, nowy miecz świetny, nowy aktywator, no i ten ślimak jeszcze dawaj. Slyg się nazywa. Ataki są bardzo powolne, unikaj ich lub je uprzedzaj. Unikaj toksycznych wydzielin. No, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić oczywiście. Okej, no i dojdziemy rzeczywiście tutaj do tego sekretu. Hej, BD-1. Akurat na to liczyłem. Prawda? Nie, jakoś inaczej wyszedłem. Dobra, to do tego sekretu pewnie się dostaniemy później. Już tutaj nie będę do niego przechodził, bo tutaj później będziemy mogli i tak użyć mocy, żeby się tu przedostać. Także na razie sobie to odpuścimy i pójdziemy dalej. Z tym! I tutaj też będziemy mieli walkę z takim ala minibossem za chwilkę. Myślę, że dość dobry, że znanym wszystkim ludziom, którzy oglądali Endora, bo jest to charakterystyczny przeciwnik. Żadnej straży. Endora, bądź też oczywiście Łotra 1. Także zaraz zobaczycie, kto to będzie. Na razie nic nie będę zdradzał, ale zaraz ten przeciwnik oczywiście się pojawi. Hej! Uwolnimy was. Nie jesteście sami. Odwiedziny niedozwolone. No i jest to droid strażnicy, taki sam dokładnie, którego towarzyszył Cassianowi Endorowi. Uciec.
Jest on dość powolny, więc łatwo go tutaj manewrować. Tylko no, trzeba uważać, bo ma oczywiście dość potężne ataki. Generalnie najłatwiej mu wchodzić na plecy, wtedy dość łatwo możemy go też spowolnić. O, akurat tu mnie złapał, to będzie bolało. Ale na razie jakoś idzie. Oczywiście używamy mocy, żeby go tutaj spowalniać. No i mamy go. Droid strażniczy pokonany. Oczywiście, jak możecie się domyślać, tych droidów strażniczych będzie tutaj pełno. I to tak naprawdę dopiero początek. Oni będą jako zwykli przeciwnicy później. Więc łatwo z nimi oczywiście... Znaczy no, trudno też nie będzie, ale będzie ich tutaj na pewno sporo. Dobrze, uwolnimy tych łuki w końcu, bo pewnie na nas czekają. Do usług. Kto chce walczyć z Imperium? Dobra, pomóżmy Łukim w walce. Świetnie, Jedi. No i dobrze, łuki uratowani. Czyli pierwsza rzecz zrobiona, jeszcze możemy pogadać tutaj z tym Idź rebeliantką. dalej, osłaniamy cię. Okej, ty coś powiesz? Chyba nie. Tutaj w ogóle mamy drzwiczki zablokowane, ale zaraz możemy je tak naprawdę w dość łatwy sposób odblokować, tylko wpierw sobie możemy zejść tutaj na dół, bo tutaj na dole będzie też echo, jeszcze które możemy odblokować. Poczujmy, co tutaj się stało. Tego Łukiego zabiły toksyny. Imperium zatruwa planetę. Biedne łuki, no ale nic na to nie poradzimy. Zatruki łuki. Ten łuki zmarł na skutek zasłucia toksycznymi związkami, będącymi jednym z wielu efektów ubocznych procesu rafinacji żywicy. Imperium stopniowo niszczy całą tą planetę. No smutno się na to patrzy, że Imperium tutaj rzeczywiście całą planetę wyniszcza, no ale no nic z tym nie zrobimy. Znaczy no próbujemy oczywiście, ale co jeden Jedi może na to wszystko poradzić? No zobaczymy. Na razie możemy sobie przeskoczyć tutaj, jak widzicie, z linka. I tutaj mamy drugą linkę i zaraz sobie ten skrócik odblokujemy. Jak widzicie, tutaj jest ten powrót. Tutaj tak naprawdę byliśmy przed chwilką i walczyliśmy z tym szturmowcem czystki. Ale na pewno powiem wam, że warto tutaj przyjść, a to dlatego, że tutaj będziemy mieli nowe wyposażenie do BD-1. Także zainstalujmy je. Droida strażniczego. Myślisz o tym samym? To jest sprzęt, dzięki któremu będziemy mogli hakować droidy, na przykład te droidy strażnicze, bądź też te sondy szpiegowskie, te czarne takie, co latają. Także na pewno fajna sprawa. Na pewno przydatna na wielu przeciwników. I właśnie teraz BD-1 może kontrolować uszkodzone droidy strażnicy z serii KK. Aha, dobra, to na razie tylko te droidy strażnicze. Myślałem, że od razu dostaniemy dostęp do wszystkiego, ale to najwidoczniej później, czyli tylko te droidy, z którymi teraz walczyliśmy przed chwilką, będziemy mogli w jakiś tam sposób sobie hakować. I mamy 2 punkty umiejętności. No to myślę, że idealnie się złożyło, żeby sobie wykupić to masowe spowolnienie, które mamy tutaj. Myślę, że fajna opcja, także kupujemy. Jak widzicie, wtedy wszyscy przeciwnicy są spowolnieni, no i możemy ich bez problemu wykończyć. Na pewno się przyda na jakieś bardzo duże grupy wrogów. Fajnie, że działa też to oczywiście na szturmowców czystki. Jak będziemy walczyć z grupą takich szturmowców, no to niewątpliwie nam się to wszystko przyda. Dobrze, a teraz lecimy w takim wypadku dalej. Wchodzimy tutaj. No i próbujemy odbić tak naprawdę tą placówkę z rąk Imperium. Tak jak widzicie, możemy iść tylko w prawo, bo tutaj w lewo sobie oczywiście nie przeskoczymy jeszcze. Nie mamy takiej możliwości, żeby tam doskoczyć. Co jest przed nami? Jesteśmy blisko. A my tak naprawdę możemy sobie teraz przejść tutaj. Tyk, jeden padł. No i został tylko jeden. No i mamy go. Załatwiony. I tak naprawdę możemy tutaj sobie już aktywować przejścia, ale na razie pójdziemy sobie jeszcze gdzie indziej, bo tutaj będzie też skrócik, który możemy odblokować. Więc od tego sobie zaczniemy.
No, troszeczkę sobie pojedziemy tą windą, ale zaraz powinniśmy być na miejscu. Ten skrócik nam się oczywiście przyda ewentualnie na później, ale już warto go tutaj odblokować. Plus też tu jest skrzyneczka, więc A, no dobra. dlaczego by nie? Co tam jest? I mamy nowa rękojeść tym razem. Zamknięte. Aha, tu są drzwi zamknięte. Okej. To może nam się tutaj jednak nie przyda, ten skrót. To dziwne, myślałem, że to gdzieś indziej nas zaprowadzi. Dobra, nieistotne tak naprawdę, możemy wrócić. Nie ma problemu. Troszkę się najedziemy, no ale to nic. Możemy troszeczkę poćwiczyć umiejętności walki mieczem na bezbronnych ścianach. Fajnie, że w ogóle ten miecz świetny zostawia te charakterystyczne swoje ślady, jak zaatakujemy. Ale dobra, wracamy na górę. I musimy to odpalić. Niech sobie działa. No i teraz sprawa jest prosta, Dziękuję. musimy przeskoczyć tutaj. Następnie tutaj i teraz tutaj przeskoczyć i znowu to zatrzymać i wtedy przeskoczyć i będziemy na górze. Także taka dość prosta, nieskomplikowana zagadka. Nie wiem co Kal zrobił, ale nieważne. Na szczęście dużo życia nam to nie odebrało. Kal, ogarnij się, przeskocz przez tą rurę tak jak trzeba. No dzięki. Okej. No i jak widzicie jesteśmy już tam na górze. Tam też jest skrzyneczka, do której też zaraz się dostaniemy, także spokojnie. Tutaj mamy łuki, możemy to zeskanować, bo jeszcze nie wszystkich niewolników oczywiście uratowaliśmy. I mamy cele rafinerii. Rafinerię te zaprojektowano wyłącznie z myślą o osiągnięciu tu jak największego przerobu, pominając przy tym zupełnie komfort i bezpieczeństwo pracujących w niej więźniów. Robotnicy łuki są skuci ze sobą, oddarci z prywatności, a często też pokryci błotem i niebezpiecznymi przemysłowymi półproduktami. No biedne łuki, ale zaraz ich oczywiście uwolnimy. Do cel! Musimy uwolnić łukich! Okej, i tutaj nam gra pokazuje, żebyśmy poszli tędy, ale my sobie przejdziemy w tą stronę. Jeszcze zanim tam pójdziemy, bo jak widzicie tutaj na dół możemy teraz zeskoczyć, żeby tą skrzynkę dostać. Ale jeszcze zanim, to tutaj mamy jeszcze jeden sekrecik. Także też sobie odblokujemy. No bo oczywiście warto. I zobaczmy co to tym razem będzie. Zwiększona maksymalną moc, super. To zawsze cieszy. Sam się o to prosił. Zemsta łukich. Martwy żołnierz został zaatakowany przez Łukiego. Uciekła i zemściła się. No, dalej się nie dziwię, jak ich tak traktowali, że tutaj, jak tylko się uwolniła, postanowiła szturmowców powybijać. Dobrze, to możemy iść tutaj, ale zeskoczmy jeszcze po tą skrzyneczkę, oczywiście. Żeby już mieć to z głowy. Co tam jest? Co tam jest? I mamy tutaj nowe malowanie modliszki łowca nagród. Takie zielono-czerwone, troszkę w kolorach oczywiście Boba Fetta, dlatego pewnie też jest to tak nazwane. Także spoko, możemy na razie mieć takie kolorki, nie przeszkadza mi to absolutnie. Idziemy dalej. Dobra, i znowu sobie przechodzimy na spokojnie. No, Kal, ale na spokojnie, a Kal stwierdził, że sobie spadnę. No dobra, to nic oczywiście. Ale wyleczyć się możemy raz. Nie zaszkodzi. No i wracamy w to miejsce, w które byliśmy przed chwilką. I tak naprawdę powoli kończymy naszą pierwszą przygodę z Kashyyyk, bo zaraz tutaj uwolnimy tych łukich, no i odblokujemy tą placówkę, że już pozbędziemy się szturmowców. Drzwi się zacięły! A nie w dół utknęliśmy! Musimy ich wydostać. To zaraz ich wydostaniemy i oczywiście musimy my wszystko robić jako Jedi. No i mamy wpierw tutaj przeciwników. Widzieliście, poszło z nimi dość szybko i już widzicie kto... Jak widzicie, oczywiście już tutaj znowu ten droid strażniczy czeka na nas. Tylko tym razem jako normalny przeciwnik. Ała, troszkę nas tutaj walnął. Ale jak widzicie, raczej dość prosto się z nimi walczy. I zobaczcie, teraz w ogóle mamy opcję, żeby go właśnie przerobić na naszą stronę. Ale jako, że on jest tutaj sam, no to nie ma takiej potrzeby.
I mamy to zrobione, no i możemy teraz pomóc rebeliantom się wydostać. Znaczy no, ogólnie pomóc, uwolnić łukich, no i pomóc rebeliantom. No i łuki wolne. Zrobiłeś to! Łuki są wolni! Na dach! No i zostało nam tylko teraz pójść na dach i oczyścić ostatnią, tak jakby ostoję Imperium, która im została na tej placówce. I jak to zrobimy, to będziemy mieli tak naprawdę Kashyyyk oczyszczone. Także tym się zajmiemy teraz. Jeszcze tutaj mamy możliwość, żeby sobie właśnie odblokować skrót. I zobaczcie, wróciliśmy do tego miejsca, gdzie nie działała ta winda. Teraz ją odpaliliśmy, więc teraz już wszystko powinno działać. Blokowaliśmy też skrót, wracamy tutaj. No i idziemy. Tutaj oczywiście ta walka będzie też trochę trudna, ale damy sobie, myślę, radę. Już żadnego na szczęście bossa nie będzie, ale będzie na pewno te droidy strażnicze będą z powrotem i będzie też AT-ST. Także no trzeba będzie uważać, jak widzicie tam już nawalanka jest na górze, także dołączmy się, nie każmy im czekać. Także lecimy. O, już właśnie mamy droida strażniczego, no i oczywiście tych z miotaczami. Pierwszy załatwię tych z miotaczami, bo ich bardziej nie lubię. Dobra. No i to nawet dość mocne obrażenia, ale zaraz cię zatrzymy. Okej, tylko widzicie, przyleciały szturmowce. Uważajcie, bo będziecie następni. Zastrzelę go! Wciąż stawiasz opór. Nierozsądne. Ała, troszkę nas to jeszcze trafił. Dobra, weźmy tego powolnieniem, załatwmy. I jeszcze ten. I tego skakujemy, bo jak widzicie przylatuje już AT-ST, to fajnie mieć wsparcie. Teraz, kiedy on jest. No i patrzcie, ten droid strażniczy jest po naszej stronie. Niech go tam bije. No chociaż w sumie dużo mu tam nie robi za bardzo. Aj, to się dałem polem elektrycznym trafić. No ale nic, możemy troszkę pobić z bliska tego AT-ST. Póki on strzela w tamtego droida. Zresztą widzę, że ten droid to się troszkę zbagował. O, ale dobra. Już widzę, że AT-ST się nastawił na nas, to tak też wolę. Też teraz widzę, że znowu na tamtego. Nie, jednak na nas. No to dobrze. Dobra, troszkę się zbagował ten AT-ST, ale na spokojnie. A, tylko przed tym uciekamy. No dawaj. Dobra, rakietka. No i zaraz go załatwimy. A, powiem wam szczerze, przeszkadza mi ten AT-ST. Znaczy ten droid strażniczy. Więc go załatwię po prostu. Bo mi tutaj w tym miejscu troszeczkę przeszkadza, jak on tak stoi i się baguje przez to ten AT-ST. Ale już zaraz go załatwimy. Dobra, chociaż może podejdziemy już tak i tak go dobijemy. No i spoko. Widzicie, załatwiony. Jeszcze wyjdzie kierowca z niego? Chyba nie, także mamy to zrobione. Słuchajcie! To były trudne lata. Oni zabrali nam bliskich, przyjaciół, rodziny. Mroczny czas. Jednak ogień wciąż płonie. Nadzieja wciąż trwa. Jedi jeszcze nie przepadli. My nie przepadliśmy. Kashyyyk wciąż nie przepadł. Za sprawę
Wiecie, co Imperium zrobiło z Kashyyyk? Takie historie dzieją się w całej galaktyce. Moja grupa chętnie przyjęłaby Jedi. To zaszczyt. Ale... mamy misję, której nie mogę przerwać. Jeszcze nie. Będę czekał. Pamiętaj o tym. Kal, jestem Mari Kosan, a to dowódca Choysyk. A... nie znam waszego języka. Choysyk mówi, że zrobi wszystko, żeby znaleźć Starfula i poręczy za was. Myślisz, że żyje? Więcej wiary, Kal. Będziemy w kontakcie. Za sprawę. No i tak naprawdę mamy tutaj koniec już Kashyyyka. Jak widzicie, powiedzieli, że będą szukać tutaj Tarfula, ale na ten moment tak naprawdę musimy wracać i zobaczcie, mamy kolejną postać Mari Kosan. Mamy też tą Mirynę i mamy Praufa. Tam jeszcze ktoś jest jeszcze Chosyk, należy do grupy bojowników Tarfula. Dobra. To co tutaj jeszcze, jak widzicie, mamy Saugarerę, możemy z nim pogadać, co on nam jeszcze tutaj powie. Walczysz już tak długo. Wojna czegoś cię nauczyła? Nic tak nie zbliża jak nieszczęście. Wszystko, co odbiera nam Imperium, dodaje nam sił. Każda krzywda zachęca, by do nas dołączyć. Trzymając się razem, zwyciężymy. Tak jak dziś. Dziękuję. Okej. No i widzicie, Saugarera no jest na pewno zapalonym wojownikiem, walczy w końcu już od wojen klonów, także no, ładnych parę lat. Tu jeszcze możemy z kimś pogadać, to zróbmy to. Ilu załatwiłeś? Ze 20? Ja 14. Musisz nadrobić. Jasne. Im dłużej żyję, tym więcej imperialnych utłukę. Kara za to, co zrobili z twoim domem. Z naszym domem. Siedzimy w tym razem. Łączy nas sprawa. Jesteśmy rodziną. Co stało się tobie, stało się mnie. Widzę, że nastroje naprawdę są dobre morale weszły po tym zwycięstwie. No się też w sumie nie dziwię, porozmawiajmy jeszcze tutaj z Wookieemi. Chociaż chyba nic nie zrozumiemy w sumie, ale... Poradzą sobie. Nic z tego oczywiście nie zrozumieliśmy, ale nieistotne, także możemy już ruszać dalej i wracać na statek. Chodź, Bidi. A, tylko musimy chyba tutaj przeciążyć, tak? Przeciążymy. I drzwi się odblokują i wrócimy tak naprawdę już na nasz statek praktycznie. Co nas doprowadzi. Monitorowałam łączność Imperium i coś przechwyciłam. Projekt Świder został reaktywowany. Imperium może znaleźć kolejny grobowiec synków. Przed nami jeszcze sporo pracy. No jak widzieliście, dostaliśmy Zoe i reszta info, są bezpieczni? Zawsze że widzisz mamy- pozytywy, co? że mamy wracać na Zefo, także... Dzięki. Za wszystko. Także nie pozostaje nam nic innego jak wrócić na naszą planetę, gdzie byliśmy po raz pierwszy, no i po raz pierwszy i znowu polecieć tam właśnie na tą planetę, do grobowca Zefo, no i zobaczymy, co tam Imperium knuje, dlaczego oni ten projekt reaktywowali, no ale to już sobie się oczywiście tym zajmiemy w kolejnym odcinku. Kashyyyk tak naprawdę już przeszliśmy, no jak widzicie, udało się uwolnić Wookiee'ów, odzyskaliśmy tą placówkę, no i czekamy na informację, aż tutaj właśnie przyleci, znaczy no, aż znajdą Tarfula i będziemy mogli coś wskórać, żeby na tej Kashyyyk coś się więcej dowiedzieć. Także to tyle ode mnie. Dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam też na inne serie na moim kanale. To tyle ode mnie, trzymajcie się, do następnego, na razie, hej!